Siemano, z tej strony Spox2. Dzisiaj Legion 5. To już ta nowa buda, całkiem fajna. Nie powiem, że nie. I co? Sprzęt po zalaniu. Płyta główna dostała i nie tylko. Także tym się dzisiaj zajmę. Zobaczymy, czy uda się ożywić całkiem nowy sprzęt. A wygląda naprawdę fajnie, bo już na kanale głównym była podobna treść. Więc tutaj spoko wygląda. Nie powiem, podoba mi się on. Ładniutki. Zero rys. Co my tu mamy? i5, 10. generacja i GeForce GTX. Masz w głowie GTX? To chyba nie jest najnowszy laptop, no ale obudowa już nowsza, więc sprawdzimy. Płyta już jest wyjęta, ale zobaczmy, jak tam w środku prezentuje się ten sprzęt, bo nasz Mieciuś to rozbierał, a ja tego nie widziałem, więc zaraz sprawdzimy, jak to się rozbiera. Cyk. Ło, jakie duże chłodzenie, kurde. Ej, bez kitu. Ale duży układ chłodzący. To jest, powiem wam, przemyślane. I już nie termopady, nie ten kit termiczny, tylko termopady różowe. W dawnych czasach to zawsze się mówiło, że te różowe to lepsze, a te szare to gorsze. Więc takie cosik dostaliśmy. I gdzie jest danie główne? Słuchajcie. Danie główne jest tutaj. Płyta główna. Co można powiedzieć? Procesor 10. generacji, GTX, pewnie jakiś 1650, może 1660, raczej 1650 Ti, tak strzelam. Mostek HM470, SR40B bodajże, a nie, źle mówię, SRJAU, czyli HM470. No i z drugiej strony płyta nie wygląda wcale źle, ale jak się jej przyjrzymy, to nagle się okaże, że kabec i jego drobnica są zdezelowane. O, i charger. Tak, w tym miejscu jest charger BQ24780S. Dosyć często spotykany układ. Jak reszta? Nie wiem. Ja tej płyty jeszcze nie mierzyłem, także za chwilę zobaczymy, co jest grane. Więc miernik w rączkę i rozpoczynamy. Na razie bez mycia płyty zmierzmy, bo jak się okaże, że jest, nie wiem, zwarcie na procesorze do masy tak fest, to nie ma co mierzyć, nie? Więc może będzie krótki materiał dzisiaj, kto wie. Odpalamy miernik, omomierz, pyk. No i najważniejsze, co to procesor. Jak procesor nie przeżył akcji z zalaniem, to jest po temacie. 1,7 ohma. Słuchajcie, nie wygląda to źle. Tu jest czterofazowa sekcja zasilania. Nawet ciężko powiedzieć. Od System Agent 44 ohmy, więc procesor źle nie wygląda, co nie znaczy, że jest uszkodzony. Może być uszkodzony, ale przynajmniej te pierwsze pomiary pokazują, że jest jak najbardziej ok. O, i teraz może być lepszy dźwięk. Co dalej? Poszukajmy sobie układów, cewek. Strzelam, że w tym i w tym miejscu będzie cewka od 3,5 V. Może tak, może nie. 188 ohmów, nieładna rezystancja, niska trochę. 3,5 kΩ. Chociaż nie, to będzie cewka od 5 V, a to jest pewnie kontroler RAM-u. To miałoby sens. Zmierzmy sobie. Tak, wiecie, tak strzelam, nie jestem pewien, nie muszę być, ale tak sobie to w głowie poukładałem. Kolejne cewki, terminal zapewne baterii. Co dalej? 35 ohmów. Zgaduję, że to jest zasilanie mostu, na którym powinno być 1,05 V. 0,6 cewki od grafiki i ta cewka to jest zasilanie RAM-u, VRAM-u, 40 ohmów. Także takie rezystancje wyglądają jak najbardziej ok. Natomiast no, płyta jest nie ok, bo jest po sporym zalaniu. Nie wiem, czy ona się włącza. Nawet nie sprawdzałem, co klient podał, szczerze powiedziawszy. Ale w takim stanie, jeżeli widzę laminat, to co wam będę mówił, to w zasadzie nie ma racji bytu. Takie KBC z automatu jest co? Do usunięcia. Tu nie ma sensu bawić się w jakieś tam drutowania, skrobanie laminatu, tylko trzeba dostać KBC. I KBC jest rzadko spotykany, bo to jest nowsza konstrukcja. IT 8227E
z wsadem 192 kilobajtowym. Tak? Tak. No i co? Bierzemy teraz preparat, myjemy, umyjemy płytę. Chociaż, czy ja wiem, może najpierw wylutujemy? Nie, umyjemy. Umyjemy, potem wylutujemy. Więc pierwsze co, szczotka w rękę. Szczoteczka musi być. Przemyjmy co trzeba. I może przy odrobinie szczęścia ta płyta wstanie. I słuchajcie, chodzi o to, że ja mam już płytę główną, drugą, z której pozyskam części. Sprzęt odkupiony od klienta, gdzie jego sprzętu nie dało się zrobić. Most pęknięty i procesor spalony. Tak. O, widzę, że w Chargerze tam jedna ścieżka przyjarana trochę. Jakieś rezystory, nie rezystory. Teraz by się przydał ręcznik papierowy, bo jak mamy taką zalaną płytę, to wiecie co, są różne sposoby, różne szkoły na naprawy zalanych laminatów. Ja robię tak, najpierw myję preparatem do mycia plastików, żeby usunąć zabrudzenia, potem psikam czy KT6, czy KT5, nieistotne, coś na bazie alkoholu, żeby rozpuścić preparat do mycia plastiku. I teraz mam alkohol i znowu nim czyszczę. I cały ten syf zjedzie sobie centralnie na ręcznik papierowy. Zabrakło mi słowa. I robimy szuru buru właśnie w ten sposób, co teraz jeżdżę. Jakbym był wariatem, może bym za chwilę nawet próbował uruchomić tą płytę, ale nie. Słuchajcie, jeżeli mamy do czynienia ze sprzętem, który jest wartościowy, to walczmy o niego, walczmy, bo to jest najważniejsze. Teraz osuszanie, pokażę Wam od góry. Tyk. Hoterem oczywiście. Mazy się porobią, to normalne. No i idziemy na minionka. Chodź minionek. Coś tam zobaczył. No słuchajcie, niektóre ścieżki są trochę wyjedzone. Co mnie martwi, obecność tego gniazda. Musimy użyć kaptonu. Może nam się uda akurat tak nagrzać KBC i je usunąć, żeby nie stopić tego złącza. Pewności nie mam, bo z tym jest różnie. Ale będę się starał, także podkleimy sobie gniazdo. Może tak. Trochę na te piny KBC najedziemy, ale wolę zakryć trochę KBC i jego piny, niż zastanawiać się co z gniazdem. O, i jeszcze jeden listek. Jeszcze jeden pasek. I pyk. Dobra. Teraz będziemy mogli przystąpić do aplikacji topnika. I zmieszania cyny, żeby łatwiej wylutować KBC. Osłabmy stop, zmiękczmy go. Gardło drapie gdzieś innego. No i lecimy. Cynka, pyk. Chodź baby, coś tu się przesuwa, ale nieważne. O. Trochę to trwa. Ale wolę być pewnym. W tym wypadku akurat mam dostępne takie KBC, więc jest sens wymieniać, bo ten układ może by działał, ale by się okazało, że na przykład ładowanie baterii nie będzie działało, jakieś urządzenia wejścia, wyjścia nie będą działały. I dlatego je zmieniamy. Ok, teraz nagrzewamy hot w rękę i okrężne ruchy, przy czym temperatura odpowiednia dla danego urządzenia, którego używamy. Jeszcze dobrze skierować strumień powietrza w przeciwną stronę niż plastikowe złącze, które się może spalić. No i zobaczymy.
O. Dobra. Siwy dym. Ale poszło, nie? Teraz plecionka w ruch i możemy zabrać naszą folię. Kapton. I co, stopiło się czy nie? Ty, nawet przeżyło to złącze. Tym razem obyło się bez ofiar. Ostatnio na live nie wytrzymał ciśnienia wentylator. Także dzisiaj zobaczymy, co się posypie. Czy coś się posypie, czy jednak będzie spoko. Teraz tak, plecionka i zbieramy to. Come on. O. I lecimy. Jak mamy dobry grot i jego pojemność cieplna jest spoko, to jest masełko. A jak mamy słabej maści grot, to jest walka z wiadrakami. Szmatka. Teraz przydałaby się szmateczka. Cyk. Preparat. Polejmy to PCC 15 i znowu myjemy szczoteczką. I lecimy. O, już to wygląda, nie powiem, że nie. Ale stąd musielibyśmy jeszcze wylutować wszystko, co wygląda podejrzanie. Na przykład taki podwójny rezystor PRE3 opisany. I wszystko tak samo, co budzi mój niepokój. Tak samo ten rezystor. No i właśnie, mówiłem, że mam płytę. To nie jest dokładnie chyba ta sama rewizja, bo płyta zalana z Lenovo jest o oznaczeniu NMC 922, rewizja 1.0, ok. A tutaj mam taką płytę bardzo podobną NMC 911. Bardzo podobne konstrukcje. I teraz przydałoby się sprawdzić, jak drobnica i KBC. Nawet może czekajcie, idziemy na ujęcie od góry, bo nie przyglądałem się temu wcześniej. Czy to jest faktycznie 1 do 1 to samo? Trzeba się przypatrzeć. O, już jest inaczej. Na przykład patrzę, że ten rezystor jest równolegle do linii obudowy, ten już prostopadle. A w tej rewizji, zobaczcie, już zmieniony jest pierwszy element, na który spoglądałem. Potem ten rezystor się zgadza, spoko. O, gniazda nie ma. W mojej płycie nie ma tego złącza, a w tej płycie jest. Może to jakieś podświetlenie klawiatury albo coś innego. Cewka rozsadzona, nie wiem czy od przebicia jakiegoś. No i drobnica od chargera. Wygląda identycznie. Tak. Słuchajcie, nie ma co tutaj się czarować. Trzeba brać topnik w rękę i po kolei wszystkie elementy usunąć. Idziemy na Miniona, no i sprawdzimy, jak wyjdzie. Trochę tego demontowania będzie. Trzeba wszystko po kolei ściągać, co wygląda na osmolone, zalane, co ma ślady korozji. No, trochę tych elementów będzie, nie powiem. Ale zobaczymy. Grzejemy. Ściągamy po kolei. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Come on. Czy jest tu jeszcze coś takiego wypalonego mocno? Ten kondensator jest brzydki. Ten rezystor. Ten układzik też nie wygląda najpiękniej. Te dwa kondensator i rezystor. Kolejny kondensator. Teraz popatrzę, czy tam jest wszystko. Dobra. Ten element zabieramy. Stąd Ciebie, dupku.
ciebie i ciebie. Reszta wygląda, można powiedzieć, spoko. Jeszcze ten kondensator. Tak, tu już jest w porządku. Jeszcze tą cewkę zabierzemy, bo ona jakaś taka dziwna. Rozsadziło ją. A i patrzcie, tu jest jeszcze wyżarta ścieżka. O! Tu było coś nie tak. I ten element, o, jest wystrzelony, obudowa jest zniszczona. To jest dioda, więc przez nią idzie linia od V-inu i od baterii. No spoko. A jeszcze ten może. No to teraz co robimy? Zbieramy starą cynę. Najpierw to wszystko zmieszajmy. No i zobaczymy, kurde. Trzeba walczyć. Pyk. Trochę topnika by się przydało. Daj topnik, bo się cyna. Wszystko wiecie. Wygląda nie najlepiej. O, widzę, że już tam jedna przelotka będzie wyżarta. Będzie batalia. Często przy zalaniach jest tak, że niby wygląda, ale dopóki nie zdejmiesz układów, to nie dowiesz się, jaki jest stan laminatu pod nimi. I to sprawia problemy. Jak ma się szczęście, to się trafi, a jak ma się pecha, to niestety to tak zostanie. Więc tutaj warto jest tą cyną przejechać wszędzie. O. Przynajmniej będę pewny, że te połączenia są zregenerowane, wznowione i się świecą. Jak się świeci, to jest gitara. I zobaczcie, tamten pin nie przechodzi w głąb. To jest niedobry znak. Ale poradzimy sobie. Powoli, powoli przebrniemy powoli etapami przez tą naprawę. Cyk. Zbieramy cynę spada masowego. Pyk. Tak samo z tego. O, może być. I za chwilę zabieramy się za przekładkę. Będę nagrzewał jedną płytę. A, właśnie. Bym przegapił. Poczekajcie, musimy przemyć to jednak, bo tam są ścieżki, które wymagają regeneracji. A w zasadzie to jedna. Ona mi się nie podoba. Jest przyjarana. Trzeba się tutaj przyjrzeć temu bardziej. Poskrobać trochę laminat. I zobaczymy. Widzicie ten pin? Czy go słabo widać? Come on, baby, come on. Chodź tu. I teraz tak, trzeba zrobić myju. Jeszcze raz. Wypaliło. No, widać to. W takim układzie przydałoby się wstawić drucik, tylko najpierw poskropmy laminat. I jeszcze do tego by się przydał skalpel. Skalpel powiedział bye bye. No, gościu, gdzie jesteś? A tu jesteś. Dobra. Trzeba wstawić jakiś cienki drucik. Coś znajdziemy do regeneracji. Solder maską go zalejemy i może się uda.
Więc teraz tak, nakładamy trochę cyny topnika, a cyna to za chwilę. I po kolei. Pyk. Ale ten grot ma pojemność cieplną, wow. Aż się miło lutuje. No, powiem, że w szoku jestem. I teraz drucik. Jakiś tam drucik przyłóżmy. O. Chodź, baby. Chwila skupienia. Możemy go odciąć. I jeszcze trochę cyny dajmy. Bo drucik nie jest cały elegancko pobielony cyną. Może się nam nie zawinie. O, właśnie tak. Myślę, że może być. Grunt, żeby on tam był, nie? Można go jeszcze delikatnie wyrównać. O. No jak teraz mamy tyle topnika, trzeba znowu to zmyć i dać solder maski. Nie wiem, czy ona utrwali to faktycznie, czy to nie będzie pływało, bo podczas wlutu, nagrzewania wszystko się może wydarzyć, no ale no zaraz go powietrze mu damy, jak wentylatorowi. Aż się odezwał kompresor, człowieku. Jeszcze raz. O. I psikamy drugi raz. Teraz solder maska, która jest konieczna. Do trzymania drutów jak znalazł. Trzeba ją wyciągnąć w niedużej ilości. Małego pluma robimy. Dosłownie coś takiego, bo to ma podtrzymywać ten drucik. To należy pamiętać, nie? A ta solder maska jest dosyć mocna. Naprawdę dobrze trzyma. Więc dajemy lampkę UV i niech się utwardza. To potrwa, liczmy, że pół minuty, nie? Spoko, myślę, że będzie już ok. Lampkę zabieramy na bok. No i teraz zaczynamy bawić się w przekładkę. Czyli części z płyty A do płyty B. No, jakbyśmy nawet oddalili mocno perspektywę, to widać, że po kolei będę przesuwał, ale nie o to w tym chodzi. Robimy zoom na elementy, które będę wstawiał po kolei, powoli. Teraz tak, nakładamy topnik. No i czeka mnie trochę zabawy. Czekajcie, może jednak oddalę perspektywę, bo ja chcę widzieć jednak, co ja lutuję. To się tak wydaje, natomiast lepiej to mieć na celowniku. Trochę zabawy jest, jeszcze zmniejszę nadmuch, bo jednak mocno dmucha ten dupek. I po kolei puzzle. Ej, gościu. Czekaj, jeszcze wyłączę termowizję, bo ona cały czas wykrywa wysoką temperaturę i cały czas tyka. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy nie. Natomiast ja to słyszę, a mnie to drażni. Ok, dobra, lejemy topnik i znowu przekładamy.
kondensator. Co dalej? Przesuńmy całość. Moment. O. I lecimy dalej. Teraz charger. Ściągam, nagrzewam. Dociskam, czekam aż złapie. Dobra, cyna trzyma. I teraz kondensatory i pozostałe komponenty. Cewka. I ten układzik. Coś tu jeszcze zostało? A, tutaj jeszcze. Wiem, że te złącze stopiłem, ale ono nie jest mi potrzebne do szczęścia, więc trzeba się było z tym liczyć. A, jeszcze właśnie, tam jest jedna ścieżka. I robimy zoom. No i właśnie. Są takie niuanse. To jest to, czego nienawidzę w zalaniach. Coś, czego nie widać, a jest. Wypalona ścieżka pod rezystorem i bez tego jednego rezystora ta płyta na przykład by się nie obudziła. I dopóki tego elementu nie zdemontujesz, nie zobaczysz tego. To jest przerąbane. Więc w tym wypadku trzeba będzie robić trochę naokoło, ale powalczę. Kładziemy teraz cynę. Właśnie tak. I ściągamy tamten rezystor. Do tego jeszcze drucik jakiś. Gdzie on jest? Rezystor był w miejscu tym. Już go widzę. To jest nasz koleżka, ten element. Zabieramy go. Come on, baby. Na razie go tak przyłożyłem, aby był, bo chodzi o to, żeby go nie zgubić. Ile razy mi taki kondensator czy rezystor gdzieś wyleciał, wystrzelił, już nie wrócił. To była masakra. Możemy go tak naprawdę pod kątem zostawić, bo połączenie jest ok. A specjalnie drucika wstawiać tylko po to, żeby on wyglądał, to nie ma większego sensu. Kiedyś wspominałem na materiale, że spotkałem się już z laptopowymi płytami, gdzie producent poprawiał swoją robotę i o dziwo też stosował lutowanie takich rezystorów na skos. To było mega ciekawe. Aż nie do uwierzenia. Spoko, to wygląda. Teraz tak, charger. Charger jeszcze raz podlejemy, bo widzę, że on jest troszeczkę krzywo. Musimy go wypozycjonować równiutko, potem pojechać cyną dookoła. Więc lecimy. Come on. I ta solder maska, której użyłem, elegancko trzyma. Krzywo. Dociskam i czekam. Nie oddycham. No dobra. Charger oczywiście w dobrą stronę, żeby nie było. Ale jak przykładam 1 do 1, no tak, kropka na chargerze, lewy dolny róg, jest pokrycie. I teraz jeszcze trochę topnika. Ja zawsze mówię, że daję go za dużo, ale umówmy się, lepiej go dać więcej,
aniżeli mniej, bo on nam w niczym nie przeszkadza. No jedynie później w myciu płyty. No, ten charger mógłby być jeszcze troszeczkę prościej zrobiony. Zaraz go pewnie poprawię. O, chodź tu. Zwarciem się zrobiło. To ładnie cynal śni. Kurde, aż się patrzeć chce. Trzeba ją zebrać. No, sio. Ej. Czekajcie, chotę muszę dogrzać. No i widzicie, w tym miejscu jest taka minimalnie za duża ilość cyny. No i co zrobić? No kurde, plecionki trzeba użyć. Przyłóż trochę plecionki, mikroskopijna ilość i dogrzej. O, pyk. Trzeba sobie radzić, bo nie zawsze jest kolorowo. A moje live'y na przykład pokazały, że ja wcale nie kłamię. Tak było, nie zmyślam. Tak, ta drobnica wygląda spoko i ten układzik jest źle wypozycjonowany, jest w ogóle kibel, trzeba to dorównać. Z odległości właśnie coś mi nie pasowało, ale nie wiedziałem, że aż tak źle jest. Prawy górny róg układu, widać, że nawet nie leży na pinie. O, teraz go pozycjonujemy. No i pięknie. No jeszcze ta zworka. Można dolać trochę cyny. Come on. Lej tą cynę, lej te kole. Spoko jest. To wszystko. Jeszcze tak, ten pin. Ta przelotka idzie do rezystora pomiarowego. Możemy w sumie zaraz sobie to zmierzyć. Teraz tak, przemyję trochę tą płytę, bo ona jest bardzo uwalona w tym topniku. Topnika jest aż zanadto. Mówiłem. Więc teraz szmatka. I szybko, szuru buru. I KT6, bo on jest fajny, on ma poślizg. Płyty wyglądają spoko po myciu KT6. Zaraz będzie widać efekt. Dobra, może dmuchnijmy trochę. I jeszcze raz szmatką. Teraz możemy hotem pojechać. Szukam ostrości. Czy jeszcze coś podejrzanego widać na płycie? Ten kondensator, jaki on jest? Przyjarany czy nie? Nie, spoko, cynę ma nową chyba. Teraz tak, to jest ogarnięte. Czas na naszego KBC. I patrzcie, te piny są trochę utlenione. Widzicie to? One są takie szarawe, taka dziwny odcień szarości, więc musimy czy pensetą, czy czymś tam pojechać. Ja mam freza, także tutaj delikatnie zetrę tą warstwę. O, i już się robi ładniej. Pyk. Gitara. Teraz musimy dmuchnąć, usunąć zanieczyszczenia, chociaż może najpierw szmatką, bo ten pył poleci, wiecie gdzie, na blat, a tego bym nie chciał. No i teraz cyna będzie miała łatwiej, to zaręczam. Co dalej? KBC. KBC z koksu. Trzeba zabrać KBC z płyty dawcy. To KBC jest bez zalania, bez niczego. Wygląda pięknie. Więc teraz pyk,
pyk, topniczek dookoła. Topnik nam wspomoże usunięcie tego układu. Możemy nawet tego kaptona nakleić na bok. Jakby nam się w przyszłości miało przydać takie złącze, to może przeżyje to nagrzewanie i niechaj będzie. Zobaczymy. No i robimy okrągliste ruchy. I w przypadku takiego demontażu to minuta nagrzewania. Około, strzelam. Trochę trzeba go nagrzewać, się tak wydaje, ale tych pinów jest dużo. Oho, uciekł kapton. Zaraz się złącze będzie topiło. Ale zeszło. I złącze nawet przeżyło. Delikatnie po lewej stronie złącza widać, że nadtopione jest, ale nieistotne. Nas interesuje ta naprawa, czyli naprawa Legiona 5. Teraz pozycjonowanie KBS-a. Gorący jest dupek, więc nie mając rękawiczek utrudniam sobie robotę. Coś ostatnio się odzwyczaiłem od pracy w rękawiczkach. Nie podoba mi się to. Tym bardziej, że tyle lat pracowałem w. Teraz pozycjonowanie KBS-a. Trochę topnika z jednej strony, z drugiej. Po przekątnej złapiemy sobie 2 piny. No i później pojadę minifalą dookoła i będzie z głowy. Lutowanie KBS-ów jest spoko, o ile mamy minifalę. Jest to wypozycjonowane dobrze? Całkiem spoko. I z tej strony dajemy trochę cyny, pyk. I jeszcze z tej. I już złapało. Oho. I jeszcze z tej. I teraz co? Topnik, lejemy go full. Może tym razem nie zahaczę żadnego narożnego pinu i będzie mniej problematycznie. I teraz słuchajcie, minifala od JBC. No ona jakby nie patrzeć robi robotę, kurde. To jest piękne, jak to działa. Przykładasz, dokładasz cynę i patrzcie, jedziesz. To się wszystko elegancko pokrywa. Jedziesz. Zabierasz grot. Tam na końcu jest zwarcie, ale spoko, niech sobie będzie. Przykładasz jeszcze raz minifalę. No i dalej jest oczywiście cyna. Czasami zejdzie szybciej, czasami wolniej. O, pyk, poszło. No i dół teraz. Cynę nakładamy i jedziemy. Można nawet, wiecie, w dwie strony tym szurać. Cyk. Jest git majonez. I tutaj właśnie, tak jak chyba Audi ma napisane w swoim podpisie, przewaga dzięki technice, tak tutaj właśnie JBC swoimi grotami wygrywa. Naprawdę takie rzeczy to tylko wtedy, kiedy masz dobry topnik i lutownicę, która nie sprawia Ci problemów, która przyspiesza pracę. O, a tu jeszcze mam zwarcie. Widzisz, robi się zwarcie, przykładam i jadę dalej, nie? Nagle zwarcie ustępuje. I znowu cyk. Idzie, to jest centralnie takie masełko, bezkompromisowe. Prowadzenie cyny, patrz, robi się zwarcie, przykładam i to wszystko pływa. To jest sztos. A w dawnych latach ile człowiek się musiał namęczyć, żeby coś takiego osiągnąć. Ja stawałem dosłownie na głowie, szukając grotów. Ciężko było. Ja pamiętam, jak dawno temu kupiło się tą lutownicę marki Pace ST50, to tam już faktycznie już był przeskok. To dobrze działało. Człowiek się cieszył z tego, bo był kolejny poziom lepszego lutowania w stosunku do jakichś tam
tanich chińskich lutownic, z których oczywiście też używałem tych wepów, nie wepów, ale to były lata 2006, 7, 8, 9, więc tamte wepy to w ogóle to były prototypy, nie? Prototyp Chińczyka. Teraz oczywiście chińskie produkty mocno dogoniły takie te konstrukcje marek premium. I to nie jest tak, że kupujesz tańskiego gównianego Chińczyka. Jakoś tak powiedziałem, chyba dobrze to powiedziałem, się zastanawiam. I wtedy możesz lutować za nieduże pieniądze i to zdaje egzamin, nie? Tylko koniec końców grot. Ok. Myju. O. Jeszcze możemy tą do góry szczoteczką w te szczeliny powjeżdżać. O, mam zwarcie. How dare you? Jak mogłaś? Tam jest zwarcie, patrzcie. O. Jest zwarcie? Jest. No to jeszcze raz, żeby nie było. Pyk. No i poszło. To jest właśnie fajne, to jest muśnięcie. Dotykasz, pach, sama cyna schodzi. Dobra, nie będę tego tak pucował. Skupię się na tym, czy to zadziała. Bo nie chcę Was męczyć tak długim materiałem. Jeszcze tak, sprawdźmy płytę, czy nie ma tu pozostałych zalań. Są oczywiście smugi. Smugi będą, bo kiedy topnik rozchodzi się na boki, to mimo wszystko elektronika wygląda nie najciekawiej. Choćbyś to tarł parę razy, to różnie z tym bywa. Tu jest spoko. Zalania nie było. Momencik, usunę sobie. O, chodź ty baby tutaj na bok. Gniazdo zasilania, diody, PD102, to wszystko jest. Tu nie było zalania. To idziemy na drugą stronę laminatu, bo zalanie było mniej więcej w tym rejonie. Tylko że po drugiej stronie laminatu. Tu jest pięknie. Przetwornica MPS, programowalna przetwornica do procesorów. Czajcie? Takie mamy czasy. I wymiana tego układu, w zasadzie wymiana, weź go zaprogramuj. O, gniazdo było zalane trochę, proszę bardzo. A tego bym się nie spodziewał, centralnie. No to przemyję. Aż dziwne. Jeszcze trochę preparatem do plastików. I znowu trochę PCC15. Lecimy dalej. Szukamy, czy coś jeszcze widać złego. Nie, tu już jest w porządku. Co to za intruz jakiś w gnieździe ramu? Tam taka czarna kulka. Co tu robisz? Chodź tu. Oj, cyna, kulka cynowa, chyba ode mnie. Sypie się powoli. Kulki ze mnie wychodzą. Nie no, teraz można powiedzieć, że trzeba przystąpić do testu praktycznego, czyli podłączymy zasilanie, sprawdzimy, ile papu pobiera płyta i co na termowizji się nagrzewa, więc myślę, że to już ten moment. Zaraz zobaczymy. Teraz tak, ustawmy sobie co? Termowizję, pozostałe tematy. Jeszcze bym zapomniał. Ta przelotka jedna, kurde. Jejejej. Trzeba sprawdzić, czy... O, co się dzieje tutaj? Chodzi o ten pad lutowniczy, bo jest prawdopodobnie wyżarty, ale możemy zmierzyć sobie rezystancję.
bo dwie strony tego kondensatora idą do rezystora pomiarowego. Jeżeli teraz będzie zwarcie po łapaniu tego kondensatora, to jest spoko. Nie, zwarcie jest. Czyli pomimo, że przelotka jest trochę wyżarta, to łączy z drugą stroną laminatu. Bo tutaj mogło być różnie. Ale możemy dać trochę czego? Tego co zawsze, topnika. Pyk i cyna. Dobra, chodź baby. Ależ ten grot dzisiaj dobrze ulepił. Ła! Ale on to dobrze robi. Dziwi mnie to. Spoko. Idziemy na podczerwień. Podczerwień, zasilacz. Zaraz sobie to wszystko ustawimy i myślę, że będzie to widać w miarę sensownie. Cyk. Dajcie mi moment. Ile? 46 minut nagrywania. Czy jak wy to oglądacie, czujecie, że to trwa tak długo, czy to tak w miarę spoko, szybko przemija? Bo to też pewnie chodzi o dynamikę tego, co się dzieje na tych materiałach, no ale często mnie to zastanawia. Dobra, odwracamy płytę na tą stronę. Zróbmy zoom. Porównanie takie w miarę. No i kabelek zasilający. Pyk. I zaraz puścimy zasilanie. Dobra, to. I słuchajcie. Korad. 20 V, 9 A. Puszczamy zasilanie. 3, 2, 1 go. Specjalnie bez ramów puszczam go. Więc dajemy. Ej. Nic się nie dzieje. Nic. Nul. Jakim cudem? Aż mi się wierzyć nie chce. Coś to nie halo. Coś to nie halo z boksu. To może nie łączy. To dziwne. Miał być samostart. 20 V wchodzi. Czyli problem może być większy. B+ nam nie startuje. Tak. Na tych kondensatorach powinno się pojawić napięcie 20V, natomiast nie ma go. Lipa. No i dlaczego na ID jest 00? Tu cosik już jest nie tak. I zobaczcie, jak zmierzę sobie MOSFET pierwszy, no to tak, B+ nam nie startuje. Coś jest nie halo. No dobra, trzeba się zastanowić, co jest nie tak. Może MOSFET jest zwarty od zalania. W sumie tak, no bo to ma sens. Zmierzmy sobie tranzystory. Skoro wypaliło przy kabecu, to dlaczego nie? Jeszcze przydałoby się zmienić na ohmy. No i mierzymy cię, dupku. No, come on. Pewnie moja głowa wchodzi w eter. 2 mega ohmy. No, baby. I co? Ten MOSFET jest sprawny. Coś musi być wypalone, wyżarte. Jakaś przelotka. Poczekajcie. Ta dioda, właśnie. A, wiem, czego nie ma. Kurde, nie przelutowałem tej jednej diody, którą wchodzi V-in na charger. I ta dioda przepuszcza przez siebie zasilanie bateryjne i główne. Ok, już myślałem, że będzie gorzej, ale tutaj przy chargerze... O! Ciebie nie ma. PD101, wiecie? Zjadłem ją. Przegapiłem, także już. A kurde. Byłoby nieciekawie, bo znalezienie takiej usterki robi się mocno, ale to mocno problematyczne, więc bez tej diody uwierzcie mi, że żaden laptop nie wystartuje, bo charger nie ma zasilania. A skoro on nie jest zasilany, to nie wysteruje tranzystorów.
O. To Franca. Trochę mnie w bambuko zrobiła. Już miało być tak pięknie. Jak zwykle musiałem coś przytegować. Jeszcze ten pin delikatnie poprawię. Spoko. Myju, myju. I teraz powinno być git majonez, więc idziemy jeszcze raz na termowizję. Przy czym płyta jest dosyć ciepła, widać to. Dmuchnę na nią. I w ten sposób możemy ostudzić jej zapał. Jeszcze troszeczkę, moment, tutaj. Dobra. Zasilanie zdejmijmy. Zobaczymy, czy będzie teraz lepiej. Przydałoby się, nie? Podpinamy zasilanie, cyk. I mam nadzieję, że dojdzie do samostartu. 3, 2, 1, go. O, 50 mA, 44, 38. Często płyty Lenovo tak się zachowują, jeżeli podłączymy za słaby zasilacz. Ale włącznik wcisnąłem. I włącznik zapalił się na biało. Ej. A 40 mA pobiera płyta. Jest spora szansa, że przez zastosowanie niewłaściwego zasilacza ona teraz nie wstanie, bo mam moją wtyczkę z rezystorem, tam nie wiem, czy tam jest 2 kΩ, czy ile. Jest spora szansa, że trzeba mieć oryginalny zasilacz albo wtyczkę, która emuluje zasilacz 230W. Na pinie od ID mamy 2,7 V, widać. Co dalej? Oczywiście B+ musi wystartować już w tym wypadku. Patrzcie, cyk. Jest B+, 20V. Linia 3V jest. 5V pewnie wystartuje później, więc trzeba nam zasilacz. Idę po zasilacz, także zaraz wracam. Ok, mam tutaj taki większy zasilacz 230W, oryginalny Lenovo. Zobaczymy, czy to zatrybi, kto wie. Jest jeszcze szansa, że to wina wsadów KBC, bo to jest płyta C921, tam było C922, dajmy na to. I niekompatybilny wsad w KBC uniemożliwia rozruch, przy czym to było KBC 192, no dobra, to tam też jest wlutowane 192. Tak, to samo KBC, żeby nie było. Idziemy na termowizję, zobaczymy, czy zatrybi. Będzie autostart albo nie będzie. Podpinamy i patrzymy. No i kurde, jest źle. Coś jeszcze boli płytę. Albo faktycznie KBC, bo mostek delikatnie się nagrzewa. Widać to po nim. Autostartu nie ma. Jak wciśniemy włącznik, to dioda na włączniku już się zapala. Natomiast czego nam brakuje? Startu. Jeszcze tak, sprawdźmy baterię. Czy on będzie baterię ładował? A baterię trzeba wykręcić. O, chwila, moment. Dobra, baterię teraz musimy podłączyć. Duża ta bateria. Kurde, spora. Sporawa, jak to mówią. Pyk. Ciekawe, czy on z baterii się włączy, żeby nie było. Kto wie. Spróbujmy wcisnąć włącznik. Nie, nie zapala się nic. Nie reaguje. A czy w ogóle mam jakieś napięcia na płycie z baterią podłączoną? Przy czym bateria może być uszkodzona, rozwalona, zablokowana. Bateria ma niestety 0,1 V, lipa. Ale może się wzbudzi. Kto wie, podpinamy zasilanie. I czy coś się będzie działo? Cisza. Próbujemy go włączyć. Nie, nie pali. O ty Franco, ty Franco. No ciekawe jak z zaprogramowaniem KBC w tym wypadku, bo nie wiem czy z FODem bezpośrednio zaprogramujemy KBC w tym modelu.
Wiecie co, muszę się zastanowić, sprawdzić to i za chwilę do Was wracam i Wam powiem, jak to jest, czy to jest możliwe. No i słuchajcie, jest problem, bo kurde, tak patrzyłem, no i jest lipa. Nie ma w ogóle nie wsadu, tylko pinautu pod tą płytę, bo to jest NMC92, jest 921 tutaj, ja mam płytę 922, przy czym zobaczcie co jest grane, to jest napisane IT8176, a wiecie czym to jest? Tu jest drugi KBC, nie to ujęcie. Pierwsze KBC to jest ten temat, główne KBC, a na tej płycie jest jeszcze właśnie ten drugi układzik, to jest kontroler klawiatury. O, też jest trochę podlany. O! Ty, może on zrobi zwarcie jeszcze, kto wie. Można to dodatkowo obmyć. Może tu jest Woli. Obmyję na razie. Ale nie, wątpliwa sprawa, żeby to robiło problem. Na razie zostawiamy jak jest, później się poprawi. Może na jakiegoś rezystora nie ma, albo coś jest przyjarane. No, ten jeszcze rezystor jest taki nie do końca ciekawy. Albo się pośpieszyłem i jest zwarcie jakieś na kabecu. Trzeba przelecieć pin po pinie. Kurde no. Ten pin wygląda jakby był trochę niedolutowany, ale nie no, trzyma się. Albo jakieś zworki nie dałem. Tutaj jeszcze było zalanie. Tak. Zalana była płyta dalej. Może coś jest jeszcze zjedzone. Kurde, no. Jestem, już nie będę mówił kim. Dobra. Nie wrzuciłem raz, dwa, trzy, trzech elementów. Tak jest. No to jest szansa, że ona wystartuje. Ciekawe. Szczęście głupiego, czy nie? To moment. Przerzucamy je. Sam jeszcze mówiłem o tym, że w pionie jest kondensator, czy tam rezystor, a tam w poziomie. Come on, baby. Przerzucamy cię. Ciekawe, ile osób z Was zczaiło, że zapomniałem przerzucić te elementy. I jeszcze ten rezystor. Jakby nie można było zrobić tak od razu, nie? Trzymać się trzyma. Troszeczkę podstłuczmy go. Spoko jest. Właśnie jak dmuchamy tym powietrzem, to zawsze ten topnik jeszcze wychodzi spod kabeca, nie? Więc to jest coś, czego nie widać. Jak nawet posprzątasz płytę, umyjesz, to jeszcze ten topnik zostaje. Tak samo jak po lutowaniu BGA. Topnik zostaje gdzieś tam pomiędzy procesorem a laminatem. No i my jako serwisy niezależne nie mamy tego jak usunąć, no bo jak? Ok, próbujemy. Podejście numer 2. Ciekawe. Mam nadzieję, że tym razem okaże się, że mój zasilacz laboratoryjny uruchomi tą płytę. Come on, baby. Come on, come on, come on. Chodź, zasilanie off. Podpinamy wtyczkę. Pyk. I robimy test. 3,
2, 1, go. Jest, 600 mA pobrało. Patrzcie na prąd. No. 1,5 A, patrz. 40, jest, startuje płyta. Dobrze jest. PCH widać, że się nagrzewa, GPU się nagrzewa i CPU 52 stopnie i płyta pobiera 1,7 A. Czyli niecałe 40 W, tam 30, no około, łatwo sobie policzyć. Ok, odpinamy. Wystartowała, spoko, spoko. To trzeba się, wiadomo, bardziej skupiać na robocie, ale kiedy nawijasz, pokazujesz, gestykulujesz, to jednak człowiek się zapomina i tyle. Po prostu ja taki jestem. Jeden to lubi, drugi niekoniecznie. Co teraz? Wsadźmy płytę do budy i zobaczmy, czy ona zatrybi. Mam nadzieję. Fajna konstrukcja. Ok, idziemy teraz na ujęcie od góry. A nie to ujęcie z boksu. Nie to ujęcie. Aha, bo to jest włącznik na płytce. Trzeba go zapewne wkręcić. Czy to było tutaj? Nasz Mieciuś to ładnie rozkręcił, przygotował. Pyk, śrubeczka, żeby się nic nie zgubiło. I to prawdopodobnie w tą stronę ma być. O. Aż ta naklejka, moment. Ona tutaj trochę przeszkadza. O, chodź baby. Więcej czasu będę się męczył z tym. O. Więc może to będzie to. Weź to wkręć. Nie wiem, czy Was męczyć składaniem laptopa, bo nie jest to chyba nic fascynującego. Mogę jedynie pokazać to. Pyk. I zaraz widzimy się, jak już nałożę pastę. Składam puzzle. RAM podpięty, dysk twardy, cyk. Weź to wszystko skręć. Jeszcze teraz przegapiłem jedną sprawę, nie podpiąłem taśmy, która wchodzi od spodu płyty głównej i idzie do płytki bocznej. Natomiast płytka boczna, jak się okazało, jest pozalewana fest i raczej trzeba będzie ją po prostu kupić, bo jej regeneracja może być problematyczna, no ale cóż, no tak bywa. Trochę pasty, cyk, pyk. Wystarczy mu i tak się rozejdzie. Składamy chłodzenie. O. To jest fajnie zrobione, nie powiem, że nie, podoba mi się to. I śrubeczki kolejno, jedyneczka trochę, dwójeczka trochę, trójeczka trochę, czwóreczka trochę, piąteczka, szósteczka, na śrubie jest trochę zalania. Dobra, i dokręcamy. Pyk. Jak myślicie, da obraz? Oby, nie? Oby. Zawsze jest szansa, że jeszcze coś upaliło, coś jeszcze, jakiś rezystor jest, czy tam kondensator jest wyjarany, no i nie zauważyłem tego, no ale kto wie, jeszcze bateria. I tak, klient sam uszkodził złącze od baterii, główne RTC. Trzeba będzie ją wymienić. Teraz, żeby nie przycinać tego filmu, nie kombinować, uruchomimy laptopa bez tej baterii. Nic mu złego się nie stanie, tylko baterię główną przykręćmy. I zaraz go odwracamy na plecki. Bateria na 3 śruby na krzyż i heja. Ok, a jeszcze wentylator, dobra. Zapomniał. Pyk, czy tak, wentylatory 2, dysk twardy mój. Spoko, możemy go próbować odpalić. Może coś z tego będzie. A czekajcie, bo tu śrubki są jeszcze. Muszę je zebrać. O, magnes neodymowy to jest piękna sprawa. Dobra, i teraz sprawdzimy. Pyk. Fajne te laptopy są, bez kitu. Ładne. Naprawdę ta linia jest fajniejsza dla oka niż te zwykłe. Teraz jeszcze ujęcie na Corada. Corad strajkuje. Dlaczego nie ma Corada? Jest. Podpinamy się. I będzie pewnie samostart. Cyk i patrzymy. Dobra, interesuje mnie to, co się dzieje właśnie tutaj. 3,6, 4 ampery. Ręcznik może w tle nie jest najpiękniejszy. Czekamy na rozruch.
4,4 ampera. Możliwe, że on już baterię ładuje, czego nie wiem, dlatego wolę odpalać laptopy bez baterii. Wtedy widzę, jak ten prąd dokładnie pływa. No tutaj widać. W sumie tu. To nas interesuje. Jak jest prąd jednostajny, to jest źle, ale jak są wyżyny, doliny, to jest bardzo, bardzo dobrze. No, come on, Lenovo. O, jest podświetlenie? Ja już to widzę. Daj napis Legion. Jest! Przygotowywanie automatycznej naprawy. Dysk pochodzi z innego laptopa testowanego chwilę temu, więc będzie myślał, ale już jest dobrze. Teraz tylko szybki test pulpit, grafika i CPU. Nic mnie więcej nie interesuje. Ciekawe, ilu hercowa jest ta matryca w tych Legionach. Kręci kółko, może tym razem szybko zatrybi, bo ostatnio był testowany laptop Asus, który był na dysku M2, ale bardzo powoli to trwało. To był laptop pani Marty. Jak się okazało, z nim były jeszcze spore przeboje, bo nie ładował baterii. I myśmy z Mietkiem nie mogli rozkminić, dlaczego baterię ładuje do 60% w Asusie. Wiecie dlaczego? Bo my nie wiedzieliśmy. Centralnie nie wiedzieliśmy. I myśleliśmy, że bateria uszkodzona. 60% naładuje i koniec. Game over. Jeżeli wiecie, napiszcie komentarz. No, kręć baby. Jeszcze się może okazać oczywiście, że co? Nie wczyta do pulpitu, bo jest coś trzaśnięte, ale będzie git. Come on, baby. No, Legion. Legion. Ile nagrywamy? Godzina 6. Dzisiaj będzie chyba krótki materiał. Przy czym były tam 2 pauzy. Cisza, spokój. Te wentylatory w ogóle kręcą? Sprawdzę, czy one kręcą. Ty, nie kręcą. Mam nadzieję, że on ma tak zrobione chłodzenie, ten procesor, ta płyta tak zarządza mocą tym procesorem, że on faktycznie nie potrzebuje takiej wydajności i wentylatory nawet nie kręcą. Chyba że coś innego jest jeszcze walnięte i dlatego nie kręcą. Możliwości jest wiele. Come on. Kółeczko kręci, kręci. Od brzuchu kręci. Czekamy. Czekamy. Dobra. Czekamy. O, przygotowywanie systemu Windows. Przygotowanie aktualizacji. Nie. Nienawidzę tego. O, jest obraz, laptop. Come on. O. Spadaj. I ciekawe, czy jest karta graficzna. Nie, nie ma na razie. Internet. Musimy dać internety i za chwilę puszczamy to dalej. Bo bez tego... Chociaż nie, on ma LAN. Po LANie będzie szybciej. Jestem zwolennikiem kabla. Co kabel, to kabel. Pytanie, czy kabel działa? A, i bateria, właśnie. Bateria ma 3%, czyli bateria się wybudziła. Do pełnego naładowania godzina 35. Jeżeli wskoczą 4%... O, jest Battery Moon. Aplikacja do testowania baterii. Zobaczmy, czy faktycznie ją ładuje. Mamy charge rate 48 000 mW. Czyli ładowanie baterii się odbywa. Jest spoko. Bardzo dobrze. No i teraz jeszcze internety. I godzina aktualna. Pokazuje 17, ale jest już 19:40 w piątek, więc wy macie ten materiał pewnie za godzinę. Więc spieszę się, robię pauzę i przeskakuję, jak już się zainstaluje stara grafika. Pobieranie. Intel. Gdzie jest Nvidia? Nvidia, display. Niech się to zainstaluje. Czekamy. Coś przeładowało. O, rozdzielczość się zmieniła. No. Czyżby Nvidia już? Czy to już? Czy jeszcze? Nie. W konia mnie robi. Czekamy dalej. Uruchamiam go ponownie i możliwe, że po restarcie zainstaluję wszystko, bo tam jest masakryczna ilość urządzeń do zainstalowania. Wszystko wymaga ponownego uruchomienia, więc zobaczymy, bo na razie póki co ta grafika nie chce sama zaskoczyć. I miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Wierzę w to bardzo mocno. Mamy restart.
6 amperów, 7 amperów, powiem wam, grubo się tu robi. I pytanie, co z grafiką? A dalej jej nie ma. Dalej Windows Update i aktualizacje. Czyżby karta graficzna nie chciała działać? Cały czas jest tutaj spora lista urządzeń oczekujących na instalację. Trzeba czekać. To trwa tyle. Słuchajcie, o, w sumie to szumią wentylatory. Wentylatory kręcą, bo za bardzo się skupiłem na sterownikach NVIDII, pozostałych aspektach, natomiast wentylatory kręcą spoko. Z tego co widzę, już jest panel sterowania NVIDIA. Odpalmy Furmarka i zobaczmy, czy on gada, czy będzie się kręciło to kółko dziwne. GTX 1650 Ti na pokładzie. Odpalamy GPU Stress Test, cyk. Furmark Require OpenGL 2.0. A wiem, druga karta graficzna Microsoft Basic Display. Dopóki on nie zainstaluje sterownika do intelowskiej grafiki, to ta dedykowana nie będzie działała, więc czekam dalej. Jest, mamy to, kurde, przeładowało nagle sterownik i patrzcie, o, coś wyskoczyło kolejnego. Odpalamy Furmarka, więc pewnie Intel się zainstalował. I tak jest, GPU Intel UHD Graphics. GPU Stress Test. Nie stresuj mnie tak więcej, klikamy na Start. No i come on. Kręci, ile mamy? 94 fps i temperaturę 62, 63, delikatnie rośnie, czyli karta graficzna oczywiście działa super, pięknie, fajnie. Tego się trzymajmy. Jeszcze możemy odpalić mu Valiego. Ciekawe, czy się włączy w ogóle, bo ten program jest taki trochę grymaśny. Na niektórych sprzętach działa, na innych nie. Ale tym razem wczytuje się. Ile mamy w lesie klatek? 46. Wy ile macie w Waleju klatek w lesie na Extreme HD oczywiście? Słuchajcie, kończę na dzisiaj, bo jak widzicie, udało się naprawić po zalaniu laptopa. Oczywiście płytka boczna, której nie pokazałem, jest zalana. Ta płytka boczna, w którym jest złącze audio na słuchawki i USB. Ta płytka wymaga wymiany, bo tutaj nie ma co rzeźbić. Nie chciałbym, żeby po prostu... A, jest ta płytka tutaj. Nie chciałbym, żeby zrobiło się od jakiejś głupoty zwarcie. Pokażę wam jeszcze. Cyk. O. I to jest, słuchajcie, ta płytka. I tak, całe gniazdo jest zalane. To raz. Kondensatory, filtry, układ audio, czy od czego on tam jest, też jest pozalewany. Można by to było rzeźbić. No w ostateczności spoko, wylutuje, na ryzyko klienta wstawię mu to. Ale dla mojego bezpieczeństwa lepiej taką płytkę kupić z demontażu za 50 zł, za 100, ile by nie kosztowało, więc wtedy ma to większe ręce i nogi. Także słuchajcie, laptop naprawiony. I gdyby nie fakt tego, że taką płytę zakupiłem, bo to jest niemalże identyczna rewizja, ja bym tego laptopa nie zrobił, bo skąd ja wezmę określone rezystory? Wiadomo, można kupić książkę z rezystorami, ale do tego trzeba mieć jeszcze oczywiście schemat, board view, podgląd na to, co gdzie było. A tutaj mając płytę, przerzucasz elementy, nie zastanawiasz się, czy to jest takie, siakie, owakie, po prostu przerzucasz i to zaczyna działać. Także dzięki płycie, którą nabyłem, to ten sprzęt wraca do gry. No i jak się masz, baby? Śmiga, pokazuje grafikę, a jest głos, był głos, tak, bo on dawał dźwięk. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Jak się materiał podobał? Łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napisz dlaczego tak, dlaczego nie. I czy ta forma długa, godzina 10, jak nie lepiej, pasuje wam. I napiszcie mi, kiedy chcielibyście publikację filmów, bo na tym kanale tak staram się, jak się uda oczywiście, 2 filmy w tygodniu. Takie niecięte, a jak wyjdzie to wiadomo. Słuchajcie, dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć, hej, był z wami Spox 2.